Moi drodzy, witajcie w najnowszym odcinku na kanale RusMi, czyli Czym żyje Rosja. Konferencja prasowa Władimira Władimirowicza wciąż trwa i odpowiedzi na niektóre pytania już uzyskaliśmy, jednak dziś chciałam powiedzieć Wam o innym ważnym wydarzeniu, które niczym grom z jasnego nieba spadło na wszystkich zainteresowanych rosyjską polityką wewnętrzną 14 grudnia, a mianowicie o śledztwie, które ustaliło, kim są osoby, które próbowały otruć Aleksieja Nawalnego w sierpniu tego roku. 14 grudnia Aleksiej Nawalny opublikował wideo, w którym przedstawia rezultaty dochodzenia przeprowadzonego przez portal śledczy Bellingcat, Insider, CNN i Der Spiegel. Pokazuje w nim 8 pracowników FSB z specjalnego podwydziału zajmującego się chemiczną bronią. Kilku z nich w różnych konfiguracjach śledziło go przez ostatnie 3 lata. Jeden z nich mieszka nawet w tym samym budynku co Nawalny. Śledztwo oparte jest na wykazach z podróży samolotem, różnych baz danych, billingach rozmów, które dzięki wprowadzonemu w Rosji w 2016 roku prawu są przez rosyjskie struktury siłowe przetrzymywane. Jak się jednak okazuje, ci, którzy mają dostęp do tych danych, chętnie potem nimi handlują na prawo i lewo. To dzięki temu udało się niejako od nitki do kłębka ustalić, dokąd panowie latali i gdzie się zatrzymywali. Śledztwo wyjaśniło, że przylatywali do tych samych miast, do których latał opozycjonista. Byli też w Tomsku w dniach, kiedy Nawalny odbywał swoją podróż do tego miasta i z którego wracał feralnym lotem 20 sierpnia 2020 roku. Kiedy samolot z opozycjonistą zrobił międzylądowanie w Omsku, panowie odwołali swój wylot z Tomska, bo jak stwierdził Nawalny, zorientowali się, że coś poszło nie tak. Przemieścili się do miejscowości, gdzie mogli skonsultować się ze specami od tzw. spektrometrii mas, czyli techniki analitycznej pozwalającej zidentyfikować związki chemiczne i skład pierwiastkowy tych związków. Nawalny twierdził, że chcieli ustalić, jak szybko jego organizm pozbędzie się śladów trucizny i będzie można wyrazić zgodę na ewentualny wywóz Nawalnego z kraju. Ze śledztwa dowiadujemy się, że oficerowie próbowali otruć Nawalnego już podczas wcześniejszych wyjazdów polityka. Raz nawet przez przypadek prawie nie otruli jego żony. Nawalny i jego żona przypomnieli sobie incydent podczas wspólnej podróży do Kaliningradu z lipca tego roku, kiedy Julia Nawalna nagle poczuła się bardzo źle, bez konkretnego bólu w jakiejś części ciała. To samo czuł Nawalny przed utratą przytomności w samolocie z Tomska. Nie czujesz żadnego bólu, ale wiesz, że zaraz umrzesz, mówił opozycjonista o tym specyficznym, można powiedzieć, działaniu trucizny. W przypadku incydentu z Kaliningradu ilość jadu widocznie była zbyt mała, by zrobić większe spustoszenie w organizmie Julii Nawalnej lub doprowadzić do śmierci. Ze śledztwa dowiadujemy się, co było motywem zabicia opozycjonisty. Okazuje się, że nie było nim, jak zakładano wcześniej, zeszłoroczny sukces projektu wyborczego o nazwie Umnoje Głosowanie, czyli mądre głosowanie, którego celem jest minimalizowanie wygranej kandydatów z partii władzy Jedna Rosja w wyborach różnego szczebla i którą to strategię Nawalny chciałby zastosować również w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej. Motywem dla zabicia opozycjonisty według danych ze śledztwa ma być ogłoszenie przez Nawalnego pod koniec 2016 roku, że będzie kandydował na prezydenta w wyborach w 2018 roku. Я приму участие в борьбе за пост президента России. To od tego momentu oficerowie podwydziału do spraw broni chemicznej zaczęli jeździć za nim po kraju. Towarzyszyli mu jednak tylko w tych wyjazdach, kiedy opozycjonista zatrzymywał się na noc na przykład w hotelu. Nawalny zaznacza: operacja się nie powiodła, z czego bardzo się cieszę. Nie ma się co dziwić. Od 20 lat pod przywództwem Putina wszystko się degraduje. Skąd pomysł, że z FSB mogłoby być inaczej? Na koniec zwraca się do tak zwanych siłowików. Chciałbym powiedzieć kilka słów do funkcjonariuszy FSB i organów ścigania. Nie wstydzicie się pracować dla tego systemu? Nie widzicie, że staliście się sługami złodziei i zdrajców? Putin od 20 lat konsekwentnie zamienia FSB
i MSW, struktury, których głównym zadaniem jest pomaganie prezydentowi i jego kolegom w okradaniu kraju. I to jedyny projekt krajowy, który zakończył się sukcesem. Państwo z ogromnymi zasobami zostało pozbawione środków do życia. Miliony emerytów płacze, porównując swoje emerytury i ceny w sklepach. Za to wszystkie córki Putina i jego przyjaciele są miliarderami. Najdroższe jachty należą do naszych oligarchów. I musicie to wszystko ochraniać, a także zabijać tych, którzy są niezadowoleni. Nie należy uczestniczyć w tej narodowej zdradzie, kończy opozycjonista. Ci, którzy wspierają Putina i jego system, nie są patriotami, ale zdrajcami. Zdradzają rosyjski naród. To jest ciekawe, że filmik z opisem śledztwa opublikowany przez Nawalnego, omawiany był też we wszystkich ważnych zagranicznych mediach, spotkał się jednak z głuchym milczeniem na federalnych kanałach i we wszystkich prorządowych mediach. Rzecznik Kremla odwołał zapowiadany na 15 grudnia briefing dla prasy, co zostało przez portale niezależne uznane jako formę ucieczki przed pytaniami o wspomniane wyżej śledztwo, zanim na Kremlu nie zostanie ustalona wspólna strategia reagowania. Cicho psza na wszystkich portalach. Warto powiedzieć jeszcze o jednej kwestii. Na tle opublikowanego 14 grudnia śledztwa dosyć dziwnie wyglądała informacja z The Sunday Times z poprzedniego dnia, czyli z 13 grudnia, że Nawalnego próbowano otruć powtórnie w Omsku przed wylotem do Berlina. Taka informacja pozwala zwolennikom Kremla mówić, że dziwnych wersji w sprawie otrucia pojawia się tak dużo, że już nie wiadomo, której wierzyć. Czy artykuł w The Sunday Times pojawił się celowo, by umniejszyć siłę rażenia śledztwa? Nie wiemy. Do tego tekstu jednak odniósł się minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, mówiąc 16 grudnia, że lektura publikacji o dwukrotnej próbie otrucia opozycjonisty jest zabawna. Ławrow powiedział dokładnie tak. W Rosji przyzwyczajono się już, że media publikują kolejne oskarżenia. Czytanie tych wszystkich wiadomości jest zabawne, ale maniera, w jakiej są one podawane, mówi jedynie o tym, że nasi zachodni partnerzy są pozbawieni jakichkolwiek norm etycznych. Oprócz Ławrowa przez 2,5 dnia nikt z wysokich urzędników państwowych nie skomentował śledztwa, w których oskarżani są funkcjonariusze FSB. Meduza zrobiła nawet zabawę 16 grudnia, by pomóc Władimirowi Putinowi przygotować dobrą odpowiedź na pytanie o Nawalnego, które jak słusznie zakładano pojawi się na corocznej konferencji prasowej. Ostatecznie z odpowiedzi czytelników skomponowano jedną odpowiedź i opublikowano 17 grudnia rano z dopiskiem: Władimir Władimirowicz, mamy odpowiedź, trzymaj się. Powtarzały się tam znane tezy rosyjskiej propagandy, że testy nie wykazały żadnej trucizny, że śledztwa w Rosji przeprowadzają specjalne organy i że dżentelmen, od którego pytacie, nieustannie rzuca niezweryfikowane informacje i są one rozpowszechniane i oczywiście są korzystne dla zachodnich służb specjalnych. A jak wyglądała realna odpowiedź rosyjskiej głowy państwa? Putin był zapytany o Nawalnego dwukrotnie. Na drugie pytanie o to, czemu nie ma śledztwa w sprawie jego otrucia, powtórzył, że po raz kolejny, że Rosja nie dostała z Niemiec żadnego raportu w tej sprawie, mimo że prokuratura generalna domagała się wyników przeprowadzonych tam badań. Odpowiedział też na pytanie korespondenta portalu Live o opublikowane właśnie 14 grudnia śledztwo. Tezy w nim zawarte nazwał kłamstwami i konfrontacją informacyjną. Jeśli chodzi o tego pacjenta w berlińskiej klinice, to Pieskow dopiero wczoraj powiedział mi o najnowszych sfabrykowanych doniesieniach w tym zakresie dotyczących naszych służb specjalnych. To jest legalizacja materiałów amerykańskich służb specjalnych, zapewnił Putin. Ten pacjent cieszy się w tej sprawie wsparciem amerykańskich służb wywiadowczych, dlatego nasze służby powinny oczywiście go obserwować, ale to nie znaczy, że trzeba go truć. Komu on potrzebny? Gdyby chcieli go otruć, to prawdopodobnie doprowadziliby to do końca, dodał Putin. Warto pochylić się nad tym ostatnim stwierdzeniem. Gdyby chcieli go otruć, doprowadziliby to do końca. Nie, że takie metody są nielegalne, że są bezprawne. Jeśli chcieli, to by doprowadzili do końca. Czyli jak czegoś nie wolno, ale się bardzo chce, to można. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.
Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do pisania komentarzy pod każdym odcinkiem, no i oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za dzisiaj.